Najnowsze Samsungi Galaxy S25 już tu są i my już tu je mamy i co, wiemy wszystko na ich temat? Wiemy wszystko, Wszystko? troszeczkę się pobawiliśmy i myślę, że będziemy o tym dzisiaj rozmawiać. No więc jeżeli jesteście ciekawi, co te nowe smartfony oferują i czy w ogóle coś się zmieniło względem zeszłego roku, to koniecznie wysłuchajcie tego podcastu. Dokładnie, zapraszamy. Byłeś na super tajnym spotkaniu, słyszałem ostatnio, gdzie Byłem. dowiedziałeś się dużo na temat nowych Samsungów, więc co się dowiedziałeś? Co się tutaj zmieniło? O co chodzi? No, Bo ja ja widzę, że wygląd się troszkę zmienił. Dokładnie, myślę, że na pierwszy rzut oka zdecydowanie wygląd. Mamy teraz płaski telefon w przeciwieństwie do poprzedniego S24 Ultra, który no jak widać zdecydowanie był bardziej zaoblony i moim zdaniem jest to zmiana na plus. Czyli wielki smartfon, jakim było Galaxy S24 Ultra, jest jeszcze większy, czy faktycznie, bo ja tak czuję, że tak nawet jest mniejszy mimo tego większego ekranu. No dokładnie, dzięki temu, że ma tutaj proste kształty, moim zdaniem on dobrze leży w dłoni. A to ci to przypomina? Bo mi to przypomina Xperię. Tak, to przypomina zdecydowanie Xperię, która już była ojej, ile lat temu, więc to ciekawe, że po tylu latach wracamy z powrotem do takich kształtów. Aparaty się zmieniły, bo widzę, że dalej jest 5. Co to oznacza? Dalej jest 5, mamy teraz przede wszystkim ultra szerokokątny aparat nowy, który ma 50 megapikseli. Co to oznacza w praktyce? Że będziemy mieli bardziej szczegółowe zdjęcia z tego aparatu, co również przełoży się oczywiście na zdjęcia makro. Pytanie w ogóle tylko, czy będzie to używane na co dzień, bo no ja szczerze często z makro nie korzystam, a wręcz nawet czasami mnie to denerwuje, gdy to makro samo się włącza w telefonie. Możesz dać znać w komentarzu, czy ty robisz zdjęcia makro, czy też nie. A ja tutaj mam dla was mały prezent, czyli kod rabatowy Technostrefa na zakup właśnie najnowszego Samsunga Galaxy S25 Ultra, albo S25, albo S25 Plus. Możecie kliknąć link, który jest w opisie, no i obniżyć cenę o 300. A jak to z procesorem wygląda? Bo ja słyszałem, że teraz w tym małym telefonie, zwykłym, podstawowym S25 i S25 Plus też będzie Snapdragon, czy to prawda? Tak, we wszystkich smartfonach będzie Snapdragon 8 Elite for Galaxy, czyli specjalna edycja dla Samsungów, także to zdecydowanie fajnie, że tutaj wszystko jest teraz ujednolicone. No i tak w ogóle te telefony faktycznie wyglądają, nie wiem czy to widać czy nie widać, bardzo podobnie. Już teraz jest zdecydowanie ciężej je odróżnić. Jak się tak spojrzy w sumie na pierwszy rzut oka, no to tylko wielkością i tym, że są to dwa dodatkowe oczka, Dokładnie. Ale sam szlif krawędzi, sam odcień plecków, wykończenie krawędzi, mimo że tutaj mamy tytan w S25 Ultra, a w zwykłym S25 mamy aluminium nadal, to zostało to tak, powiedzmy, skrzętnie ukryte, że prezentuje się naprawdę iście tożsamie. Co mnie od razu się rzuciło w oczy, to faktycznie te ścięte krawędzie to fajna jest sprawa i ten telefon jest bardziej smukły, dobrze leży w dłoni, lepiej leży w dłoni, bo dobrze nie można powiedzieć, że leży, bo jest ogromny, ale tutaj nie wiem, czy zauważyłeś to, że na krawędziach rysik został po prostu tak naprawdę w tym samym miejscu, pomimo tych ściętych krawędzi i trochę nieestetycznie to wygląda. Jeżeli chodzi o rysik, pozbyliśmy się Bluetootha. Nie można nim robić zdjęć już, tak? Nie można nim robić zdjęć, dokładnie. Nie może służyć jako zdalna migawka. Ale można nim rysować dalej. Rysować nadal można. Kto w ogóle używa rysika w Galaxy S Ultra, niekoniecznie 25, to też chętnie się dowiemy w komentarzu, czy ktoś jest taki, co go używa i do czego go używacie, to chętnie się dowiemy. Jakie funkcje w najnowszych Samsungach Galaxy S25, bo tutaj są napakowane AI, i tak dalej. Co na tobie zrobiło największe wrażenie, powiedz mi proszę. Myślę, że fajnie tutaj wspomnieć o tym Now Brief, który polega na tym, że mamy podsumowanie dnia i jeżeli komuś nie chce się czytać na przykład o poranku różnych rzeczy, które dzisiaj będzie miał do zrobienia, no to ta funkcja mu podsumuje wszystko, czyli będzie miał podsumowanie kalendarza i innych aplikacji w jednym miejscu i to uważam, że jest fajne. Mamy też nowe funkcje, takie mini kafeleczki z rzeczami, które aktualnie robimy, czyli na przykład jakiś timer czy odtwarzana muzyka, to w sumie fajnie, taka nakładka, to też jest dosyć wyróżniające. Jeżeli chodzi o funkcję AI, no to mamy przede wszystkim portret AI, czyli po zrobieniu zdjęcia komuś możemy sobie utworzyć na przykład kreskówkową postać komuś. Te zdjęcia, które zostało zrobione wcześniej, tak, wygenerować dokładnie. AI. A jeżeli komuś nie chce się, no piękne, pięknie to wygląda. No, jeżeli zobaczcie, komuś... tu macie normalnego Aleksandra, a tu macie Aleksandra AI Samsunga. Jeszcze raz tutaj. I tu mamy podsumowanie dnia. To ja mam od razu pytanie, czy to wszystko jest płatne, bo były pogłoski, były przecieki, że te wszystkie funkcje AI będą płatne. Czy to jest prawda, czy nie? Na ten moment nie jest to płatne, więc możemy sobie korzystać z tego, generować te obrazki.
w różnych konfiguracjach, jeżeli nam się nie spodoba dana konfiguracja, to możemy sobie wygenerować od początku. Nie ma tutaj tak zwanych kredytów, czyli ograniczeń. Po prostu tutaj sobie generujemy i to jest fajne. No, na ten moment oczywiście tak to wygląda. Nie wiadomo, jak to w przyszłości będzie się zmieniało. Ale no co istotne, też mamy tutaj dużo większą integrację z Gemini, więc teraz po przytrzymaniu przycisku możemy sobie porozmawiać z asystentem. Ten asystent też ma działać tak zwanie multimodalnie, czyli że po prostu aplikacje ze sobą będą mogły się komunikować, mówiąc do telefonu, że ma znaleźć nam na przykład najbliższą restaurację i wysłać ją do Mateusza, będzie mógł to zrobić. Ale to w takim razie, czyli teraz nie ma już asystenta Google, nie ma Bixby, tylko zamiast tego jest po prostu Gemini, tak? I tutaj możemy z chatbota mieć dostępnego z poziomu tego telefonu, tak? Dokładnie, no to wszystko też zależy oczywiście od Google, no bo tutaj tak naprawdę teraz Samsung bardziej polega jeszcze na Google niż na swoim rozwiązaniu, więc podejrzewam, że wraz z rozwojem przez Google tej platformy, no to też będzie się to również rozwijało na smartfonach Samsunga, także no okay, ale troszeczkę generalnie jest inne podejście niż Bixby. No tak, ale generalnie w tym momencie ten asystent został zastąpiony Geminiem i czy Dokładnie. to działa w sumie tak jak na Pixelach w tym momencie? Bardzo podobnie. Tak. A czy to wszystko trafi do poprzedniej generacji smartfonów Samsunga? No, tego niestety jeszcze na ten moment nie wiemy, przynajmniej nie sprawdzałem tego. Zobaczymy, jak to będzie się za parę dni prezentować, czy rzeczywiście te wszystkie funkcje trafią. No, moim zdaniem nie ma tutaj jakichś większych przeciwwskazań, żeby to trafiło do poprzednich generacji, no ale zobaczymy. Myślę, że też warto wspomnieć o funkcji gumki dźwięku, jeżeli chodzi o filmy, wideo, które są na smartfonie, no to wtedy możemy sobie na przykład pozbyć się niechcianego szumu ulicy, czy niechcianych odgłosów w filmie. Możemy sobie bardziej wyodrębnić dźwięk, czy głosy danych postaci, które są w filmie. Także to zdecydowanie na plus. To rozwiązanie w sumie znane z iPhone'a jest już i dzięki temu możemy rzeczywiście ten głos wyszczególnić, to też bardzo fajne i co ciekawe, udało się nawet zrobić to w drugą stronę, czyli możemy całkowicie wytłumić głos, a pokazać dźwięki otoczenia. Ale czy to jest związane tylko i wyłącznie z oprogramowaniem, czy jednak jest więcej mikrofonów też zastosowanych w tym telefonie? Czy tego nie wiemy? Prawdopodobnie jest to związane tylko z oprogramowaniem. Nie mam informacji na temat tego, żeby tu było więcej mikrofonów. Sprawdzałem to, działa to również z nagraniami z poprzedniego telefonu, czyli na przykład jeżeli z S24 Ultra byśmy wgrali sobie na S25 Ultra wideo, no to zrobi to samo. Rozumiem. A ta kapsułka? Działa to najlepiej podczas ekranu blokady. Tutaj widać, że na przykład mamy takie malutkie jakby skróciki, jak to sobie klikniemy, to rozwija nam się taki widget. Jest to, tak jak już wspomniałem, dosyć znana już funkcja w świecie innych telefonów, ale jeżeli włączymy sobie na przykład minutnik, proszę bardzo, i w tym momencie jak go sobie pomniejszymy, to na ekranie cały czas obok zegara wyświetla się taki znaczek i teraz, gdy go klikniemy, no to jak widać rozwija się czas. O, a jak przytrzymasz, to wtedy przejdzie do aplikacji? Czy to jest w końcu zrobione poprawnie? Jak klikniesz, ale to jak przejdzie, przytrzymasz a jak przytrzymasz, no to nic się nie dzieje. No to ja teraz może kontrowersyjnie, zobaczcie, tutaj mamy takiego małego. Tu jest duży ultra, a tu jest mały ultra. Ja powiem szczerze, że mi się podoba postęp, który Samsung nam pokazał. To znaczy ja się nie spodziewam żadnej wielkiej rewolucji, bo już tych rewolucji no nigdy one nie nadejdą. To w jakiejś kolejnej kategorii urządzeń może nadejdą. Natomiast no ciężko, no co by się miało wydarzyć w takim telefonie, żeby to uznać za rewolucyjne? Ja nie wiem, ty zaraz możesz się wypowiedzieć, co ty uważasz. Natomiast tak, ewidentnie telefon jest ergonomicznie lepiej dopasowany do dłoni. Ma mniejsze ramki, bo przynajmniej tak się wydaje. Ma bardziej niby kanciaste kształty, ale jednak one są fajnie oszlifowane i są po prostu płaskie, dzięki czemu ten telefon po prostu jest nieco mniejszy, albo przynajmniej się wydaje nieco mniejszy. No i jest lżejszy też zauważalnie. Nie wiem, czy sobie wziąłeś też do ręki. To faktycznie jest trochę lżejszy. Podoba mi się też to, że teraz, no wiadomo, jest to
okupione tym, że są strasznie odciski palców widoczne, bo w poprzedniej generacji były mniej widoczne, no ale z drugiej strony jest ten telefon bardziej błyszczący i oba modele są do siebie bardziej podobne. Natomiast, co ciekawe, zrobiliśmy parę zdjęć tym S25 Ultra i porównaliśmy do S24 Ultra i się okazuje, że on robi gorsze zdjęcia i dokładnie taka sama sytuacja była w zeszłym roku z S24 Ultra do S23, ale są to absolutnie sample jeszcze, które nie idą do klientów końcowych, są to sample przedprodukcyjne, w związku z czym nie możemy tutaj wyznaczyć, że jest to coś złego, ponieważ najprawdopodobniej jest tu jeszcze po prostu oprogramowanie, które nie jest tym finalnym oprogramowaniem, które dopiero będzie wypuszczone niedługo, zaraz po premierze, bo tak też ci producenci robią. Więc mi się podoba stylistycznie, że zostały zmiany wprowadzone, bo poprzednia generacja, czyli S24 Ultra czy S20 w ogóle 4 do S23 nie wniosła absolutnie żadnych zmian wizualnych. Natomiast z tego, co widziałem, specyfikacja ekranu jest dokładnie taka sama, ale jest jeden duży plus specyfikacyjny moim zdaniem, czyli podstawowa wersja S25 z pamięcią 128 GB ma 12 GB RAMu, a nie 8 GB RAMu, tak jak było to w poprzednich generacjach. No i ciekawe, czy też została optymalizacja zużycia energii poprawiona, bo pamiętajmy, że w poprzedniej generacji w S24 faktycznie był problem z baterią, że ta zwykła S24 mała, jak na dzisiejsze standardy, oczywiście S24 dość krótko działała na baterii. Ciekawe, czy zostało to poprawione w tym modelu, no i ciekawe też, co zostało poprawione względem procesora, bo pamiętajmy, że w zwykłej S25, podstawowej S25 mamy Snapdragona, a poprzednio obecny tutaj Exynos po prostu się dosyć mocno grzał, przynajmniej tak część użytkowników zgłaszała również nam we wiadomościach, zresztą wy też możecie zgłaszać, co wy sądzicie, jak u was działają te smartfony, jak Samsungi czy jakiekolwiek inne. Więc co ty uważasz na temat tego, jak Samsung tutaj karaskał się z tego, że jest to nowa generacja, czy uważasz, że względem też innych producentów, tak? Względem iPhone'a, względem Google'a, względem, nie wiem, Oppo chociażby, czy Realme, czy jest to dla ciebie satysfakcjonujące, czy mogli coś zrobić więcej, a jeżeli mogli, to co uważasz, że powinni zrobić więcej w tej nowej generacji? Zdecydowanie Samsung tutaj pozostał w tyle, jeżeli chodzi na przykład o prędkość ładowania, bo mamy cały czas tę samą szybkość, tę samą moc ładowania. Jeżeli chodzi o baterie, to są cały czas te same baterie, także no tutaj nie ma żadnego upgrade'u, jeżeli chodzi o nie. My się spodziewać tak naprawdę tylko i wyłącznie popraw względem procesora, czyli że procesor będzie bardziej energooszczędny i dlatego być może będzie troszeczkę dłużej wytrzymywać na baterii. Po uruchomieniu Gemini'a mamy wersję 1.5 Flash, ale pojawiła się też nowa 2.0 Flash Experimental, czyli ta, która może działać niezgodnie z oczekiwaniami użytkowników i możemy teraz sobie... Dlaczego niezgodnie? Tak tu jest napisane. Aha. Że może powodować błędy. Czyli dlatego Experimental, że po prostu beta. Wersja testowa. Dokładnie, jest to wersja testowa, także możemy sobie tutaj na przykład różne rzeczy sprawdzić. Chodzi o to, że Gemini teraz może nam obsługiwać także aplikacje Samsungowe. Jest to rzeczywiście pierwszy raz pokazane w Samsungu i mamy do tego już dostęp. Czyli to jest jakby premiera tutaj w Samsungu od Google'a, można by powiedzieć. Dokładnie, tak. No mamy tutaj do tego dostęp na nowych Samsungach i to rzeczywiście bez żadnego rejestrowania się do żadnych programów, po prostu od razu możemy to sobie zmienić. Mamy także dostęp bez opłat. Bez opłat, darmowe. Jest to wersja eksperymentalna, jak już wspomniałem, ale mamy też dostęp do rozmowy, takiej niczym ChatGPT, że możemy sobie z Gemini'em rozmawiać 1 na 1. Zapytamy o te baterie, Czy co? baterie krzemowo-węglowe są w Samsunga Galaxy S25? Samsung Galaxy S25 nie będzie miał baterii węglowej. Ale w innych smartfonach są baterie krzemowo-węglowe. Masz rację, w niektórych modelach smartfonów, jak na przykład niektóre modele OnePlusa i OPPO, stosuje się już baterie krzemowo-węglowe. Ale w Samsungach nie będzie tego, tak? Samsung w swoich najnowszych modelach Galaxy S25 nie będzie używał baterii krzemowo-węglowych. Przynajmniej według Gemini Samsung nie będzie miał nowej technologii akumulatorów. Ciekawe, skąd on to wie.
No właśnie, ciekawe skąd on to wie, skoro premiera dopiero co była. Cóż, ja bym spodziewał się, odpowiadając na twoje pytanie, żeby w nowych Samsungach przede wszystkim poprawiono baterię, tak jak już wcześniej wspomniałeś, w S25 zwłaszcza, w podstawowym, mniejszym modelu, który rzeczywiście miał ten czas pracy dosyć średni, no i także, żeby było szybsze ładowanie, żeby jednak tym standardom dzisiejszym mogło to dorównywać, no bo jednak mając tak duże ogniwa nadal, no to fajnie, żeby można było je też opcjonalnie ładować szybciej, tak jak niektóre chińskie odpowiedniki. Nie bez powodu przyniosłem tutaj dzisiaj tego małego Samsunga Ultra, który oczywiście nie jest Samsungiem, tylko jakąś tam chińską zabawką z AliExpress, jako symbol mojej frustracji wobec firmy Samsung, ponieważ kolejny rok jestem absolutnie zawiedziony. W 2019 roku Samsung wypuścił Galaxy Note 10 i Note 10 Plus i to były naprawdę świetne smartfony, ale jeszcze świetniejsze były z tego powodu, że miały dwie wersje, jak sama nazwa wskazuje, bo wersja zwykła i Plus, czyli mniejsza i większa. I myślałem, że Samsung pójdzie w końcu po rozum do głowy, biorąc pod uwagę, że od 5 lat w tym roku nie ma konkurencyjnego modelu dla iPhone'a Pro. Nie ma po prostu konkurencyjnego modelu. Nie Pro Maxa, przypominam. No i oczywiście Google poszło po ten rozum do głowy i w zeszłym roku wypuściło Pixela 9 Pro, czyli tego mniejszego, nie 9 Pro XL, u nich to się nazywa. Natomiast Samsung cały czas uparcie dysponuje tylko słabszą wersją S25, która nie jest flagowcem de facto, no bo to nie jest pełny flagowiec, skoro mamy S25 Ultra, który jest coraz większy, ma coraz większy ekran i po prostu, tak jak mówisz, nic się za bardzo w tym nie zmienia, dlatego ja nie mam nic przeciwko, żeby nic się w tym nie zmieniło. Fajnie, że ten design został, powiedzmy, dopracowany, doszlifowany, ale ja tego bym oczekiwał. Mniejszej wersji S25 Ultra. Niech to będzie S25 Ultra Plus i zwykły, niech to będzie S25 Ultra i Mini, niech to będzie Small, niech to będzie jakakolwiek nazwa, ale niech będzie mniejsza wersja, czyli konkurencyjny smartfon dla iPhone'a Pro. Czyli 4 telefonów byś się spodziewał, no, tak jak w przypadku Apple. No tak. Takie są standardy rynkowe teraz. No, zdecydowanie Apple'owi się to udało. Czyli mogli zmieścić na przykład ten sam obiektyw z przybliżeniem optycznym, zarówno w wersji dużej, jak i małej, bo kiedyś to też był wyróżnik jednak w wersji większej, że był tam większy zoom, a teraz wychodziłoby na to, że Samsung mógłby też spróbować do mniejszego wrzucić na przykład ten sam obiektyw peryskopowy. Nic by się nie stało, a wręcz myślę, że niektórzy by byli bardziej zadowoleni. I co ciekawe, nawet rysik tam był też. Czyli to nie jest kwestia rysika, bo rysik też się zmieścił do tej mniejszej wersji. Nie wiem, czy on był mniejszy, już nie pamiętam teraz, ale był tam rysik. No, czyli da się. Ale Koreańczycy stwierdzają, że jednak się nie da z jakiegoś powodu. I to mnie najbardziej boli. Nie szybkie ładowanie, nie bateria, nie aparaty, które się nie zmieniły i mają 200 megapikseli, nie wiadomo po co, ale właśnie to, rozmiar. Aparaty tak naprawdę nie wymagają już poprawy, no bo są po prostu bardzo dobre moim zdaniem, więc to rzeczywiście też ciężko tutaj jakiejś rewolucji się doszukiwać. No w przeciwieństwie do iPhone'a, gdzie jednak chociażby Samsung poradził sobie z problemem flar, instalując szkło antyrefleksyjne na obiektywach i instalując również powłokę antyrefleksyjną na ekranie, która nie wiadomo, czy została dopracowana, czy nie wiem, czy coś o tym wspominali. To znaczy została dopracowana, jest nowa generacja Gorilla Armor 2, także jest to nowe szkło, natomiast ochronne. Jeżeli jest to szkło ochronne, natomiast nie wiem, czy to szkło ochronne również w jakiś sposób ma inną tę warstwę antyrefleksyjną. Z tego, co ja pamiętam, to warstwa antyrefleksyjna jest jakby dodatkową rzeczą od Samsunga, okay. a nie jakby standardem w Gorilla Glassie. Rozumiem. Tak mi się wydaje, ale natomiast, z tego, co pamiętam. Natomiast być może trochę to Gorilla Glass Armor 2 też coś zmienia, ale to trzeba by rzeczywiście bardziej tutaj się doszukiwać. Natomiast no, z drugiej strony wydaje mi się, że jeżeli ktoś i tak upuści niefortunnie telefon na przykład na rand, no to nie ma tutaj na to rady i tak się on prawdopodobnie zbije. No tak, ale jednak odbicia na ekranie wyglądają bardzo różnie, w sensie dużo lepiej znaczy w zasadzie brak tych odbić na Samsungu w porównaniu do iPhone'a. Natomiast tutaj od razu ci pokażę fragment.
i też mogę pokazać za chwilę ten fragment tutaj do kamery, że no co jeszcze mogłoby być poprawione? No flary. Ekspozycja. Nie no, flary właśnie, flary zostały wyeliminowane. Tutaj pokazuję, że na iPhone'ie flary są, ale ekspozycja z kolei lepsza na iPhone'ie, a na Samsungu flar nie ma, ale coś jest nie tak z ekspozycją. Znaczy z jednej strony to jest ekspozycja, a z drugiej wydaje mi się, że to też może być po prostu zakres tonalny, który na iPhone'ie wygląda lepiej, bo rzeczywiście mamy rozświetlone te cienie, a tutaj po prostu cienie są czarne, białe jest białe, mamy tutaj... Tak. Zakres tonalny, zakres dynamiczny, ale to jest tak, to cię próbuję naprowadzić, że to jest jeszcze ta rzecz, którą pewnie ty też narzekałeś na nią w zeszłym roku i w zeszłych latach ogólnie, więc to jest kolejna rzecz, którą mogli poprawić, czyli... Jakość wideo. Dokładnie Zdecydowanie jakość wideo. Mamy tutaj oczywiście możliwość nagrywania, nawet chyba, jest oczywiście 8K. Tak, proszę bardzo, jest 8K w 30 klatkach, ale co mi z tego, że jest 8K? Umówmy się, jak lepiej byłoby dopracować to 4K i zrobić je dużo ładniejsze, żeby to fajniej po prostu wyglądało, niż pchać się tylko w te cyferki, żeby zrobić 8K. Czyli po prostu, żeby to wideo było ładniejsze. Ale z takich nowości, jak już mówimy o wideo, to myślę, że warto wspomnieć, że w Samsungu Galaxy S25 Ultra, uwaga, co się pojawiło? Płaski profil kolorystyczny. Także możemy teraz nagrywać w szarości i później to pokolorować sobie, więc jest to jakiś też krok do przodu. Natomiast pytanie, ile osób z tego w ogóle będzie korzystać? Ale to nie jest ProRes, tak jak w iPhone'ie. To nie jest ProRes, nie mamy tutaj tego kodeka, mamy po prostu płaski profil kolorystyczny. Nie jest on też do końca zdefiniowany, co to jest, bo tu w iPhone'ie jest to konkretnie nazwane, powiedzmy, wiemy czego się spodziewać. Tutaj jest to po prostu jakiś płaski profil samsungowy, w związku z czym, jeżeli chodzi o tabelę LUT i takie po prostu predefiniowane różne ustawienia, może być trudniej to pokolorować, więc pytanie tutaj też dla profesjonalistów, czy w ogóle używają takich ustawień w telefonach i czy rzeczywiście w ogóle warto na to zwracać uwagę. To ja bym powiedział inaczej, że jest to nieudolna próba kopiowania Apple'a i iPhone'a i to nie w tym zakresie, w którym powinni, bo zamiast zrobić na przykład lepszą jakość wideo, czy ogólnie ten lepszy zakres tonalny na filmach, to zdecydowali się na wprowadzenie płaskiego profilu kolorystycznego, tak jak iPhone to wprowadził w modelu 15 czy już 16, już nie pamiętam, a zamiast tego mogli się skupić na czymś dużo bardziej użytecznym i dużo bardziej widocznym dla szerokiej grupy odbiorczej, czyli właśnie, żeby powalczyć z na przykład kwestią nagrywania filmów, która jest istotna. Wszyscy nagrywamy dzisiaj filmy, czy to naszych dzieci, naszych kotów, psów, czy po prostu tego, co się dzieje na mieście, albo tego, co potem wrzucamy na nasze Insta i inne takie platformy. Czyli jednym słowem, żeby po prostu telefon po wyjęciu z pudełka robił dobre zdjęcia, a nie żeby trzeba było się tym bawić. I filmy, tak. No jeżeli chodzi o zdjęcia, to robi chyba dobre. Jest ok, natomiast tak, dokładnie chodziło mi o filmy, żeby tutaj po prostu to jednak troszeczkę było bardziej dopracowane. No i też wydaje mi się, że iPhone już dość długo korzysta z tego rozwiązania, już od paru generacji, jeżeli chodzi o dynamiczną wyspę, natomiast Samsung wprowadził to dopiero teraz. I pojawia się najważniejsza kwestia, jak to będzie wyglądało z aplikacjami, które będą to obsługiwać. Bo na ten moment, tak jak zresztą słusznie zauważyłeś, YouTube Music na przykład nie wyświetlało się tutaj obok godziny, wyświetlały się aplikacje Samsungowe. I moim zdaniem jest to też istotna kwestia, kiedy to zacznie być wprowadzane przez innych deweloperów, czy zaczną robić też aplikacje, które będą z tym zgodne. A mówiłeś o ekranie blokady? Nie, mówiłem o tej kapsułce. No i właśnie, to jest kolejna rzecz, którą Samsung skopiował od Apple'a bezsensownie zupełnie. Po co? Skoro mogli inne rzeczy zainwestować w swoje R&D, czyli Research and Development dział w firmie. Ale ja chciałem powiedzieć, że jedna rzecz, której dobrze, że nie skopiowali, to jest ten nieszczęsny Capture Button, a nawet... Aż dziwne, to się nie nazywa Capture Button, tylko to się nazywa... Camera Controls. Camera Controls, jakoś tak mi już ta nazwa przeciekowa bardzo utkwiła. Natomiast to jest akurat, jakkolwiek można powiedzieć, na duży plus, że to nie zostało wprowadzone. Dobra, 2 minuty. Co ci się w takim razie podoba w najnowszych Samsungach Galaxy S25? Wygląd mi się podoba, zdecydowanie bardziej niż poprzedni. Podoba mi się, no mimo wszystko, zestaw aparatów.
Mamy tutaj dobry zestaw aparatów, jeżeli mówimy o robieniu zdjęć. No i podoba mi się to, że mamy tutaj jednak trochę tej sztucznej inteligencji. Mamy rzeczy, które powiedzmy są na naszym rynku dostępne w przeciwieństwie do tych od iPhone'a. Czyli jeżeli ktoś chce telefon do AI i wybiera między Samsungiem a iPhone'em, to zdecydowanie na Samsungu jest. Na Samsungu jest i to działa rzeczywiście. Może nie zawsze idealnie i perfekcyjnie, ale działa. Natomiast na iPhone'ie to nie działa. Także myślę, że jeżeli chodzi zdecydowanie o AI, to bardzo fajnie, że rzeczywiście jest na naszym rynku dostępne i za to ogromny plus. Przynajmniej w Polsce. Ja powiem na sam koniec, że jest jeszcze jeden plus. Faktycznie Samsung Galaxy S25 Ultra zaczyna się od niższej ceny niż w zeszłym roku. Delikatnie, ale jednak cena jest niższa, ale nadal ogromna i absurdalnie wysoka jak na telefon komórkowy, bo to powyżej 6000, ale jeśli ktoś by miał ochotę obniżyć sobie o 300 zł, to jeśli jeszcze te kody rabatowe są, to w opisie jest link i można sobie cenę obniżyć o 300 zł. Ja dziękuję Ci serdecznie za uwagę. To były najnowsze Samsungi Galaxy S25 i S25 Ultra. Tutaj pokaż do kamery, bo również możecie tego słuchać, ale możecie tego oglądać. I jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zostawiajcie je w komentarzu, postaramy się na nie odpowiedzieć. Jeżeli mamy jakąś funkcję pokazać, coś zrobić, coś tutaj zaczarować na tym Gemini, no to dawajcie znać i będziemy to robić. Także dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję bardzo. Czekamy na Wasze opinie dotyczące najnowszych Samsungów. Dokładnie tak. Także do zobaczenia.